Jeździłem Teslą i mi się podoba ten kierunek, w którym idziemy, jeżeli chodzi o tą autonomiczną jazdę. Nie jest jeszcze perfekcyjny i ten moment, kiedy oddajesz Tesli kierownicę, żeby ona pojechała za ciebie, jest ciężki, szczególnie jak się zbliżasz do zakrętu, a on nie zwalnia, tylko ty byś już zwolnił, a on Mhm. zwolni za krótką chwilę. To też są fajne rozwiązania, bo one pokazują po prostu tak na żywo, jak ja tym jestem, to wiem, ile w środku jest rozwiązań, które pozwolą na to, żeby to działało. Też byłoby fajnie, żeby każdy de facto miał później wybór. Patrzył sobie, co go bardziej interesuje i nawet wykorzystywał poszczególne modele do konkretnych use case'ów. To wcale nie oznacza, że musisz całą firmę oprzeć na jednym modelu. Modele rządowe, które są budowane przez kraje, to też jest dobre, bo po pierwsze, pojawiają się te kompetencje. Są te kompetencje budowania tych modeli, czyli nie jesteśmy tylko odbiorcami, jesteśmy również twórcami, więc wiemy, jak to działa. Możemy być przez to niezależni i Copilot dla mnie nie powinien być wykorzystywany przez osoby, które chcą się czegoś nauczyć, bo on za dużo pomaga. Witam wszystkich ludzi ciekawych świata. Z tej strony Maciej Szczerba na kanale Past, Present and Future. Rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się w świecie technologii. I jak dzisiaj technologia wpływa na biznes i cywilizację, ale również o tym, czego możemy spodziewać się w przyszłości. I jakie lekcje wyciągać z historii, aby przewidzieć postęp technologiczny. Zapraszam. Witajcie. Moim dzisiejszym gościem jest Awiel Zgórski, doświadczony menedżer IT, od kilku lat działający w obszarze sztucznej inteligencji, w tym także aktywnie udzielający się w społeczności AI. Cześć Awiel. Cześć Krzysiek, cześć wszystkim. Może zacznijmy od tego, w jakim stopniu biznes jest obecnie faktycznie gotowy na przyjęcie i sensowne korzystanie z AI. Co o tym sądzisz? Które branże są najbardziej, które najmniej na to gotowe? No to jakby de facto sztuczna inteligencja AI już jest w biznesie od lat. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że ta rewolucja sprawiła, że wszędzie się pojawiło AI. Jest o tym głośniej, o dużo głośniej. Więc jak dla mnie te branże, które są dalej gotowe, to są te, które w dużej mierze już wykorzystują AI od lat. Czyli ty masz całą technologię, praktycznie wytwarzanie oprogramowania, całe obszary technologiczne, finanse i bankowość. One od lat też wykorzystują modele nie typowo językowe, tylko po prostu modele AI-owe i medycyna. Bo w medycynie też to są te obszary, w których to działa najprężniej. I wydaje mi się, że one są nadal najbardziej na topie pod kątem tego zwykłego AI. To jest nadal 90% wykorzystania w porównaniu do Gen AI. Nadal to jest większość, no bo to przynosi największą wartość de facto dla klientów. No i tam mamy różnego rodzaju rozwiązania. Najpopularniejsze to są systemy rekomendacyjne cały czas moim zdaniem, czyli to, czy na Netflixie zobaczymy taką, a nie inną komedię, albo w Amazonie zobaczymy te produkty, które nam się łączą. No, idealnie to jest w ten sposób, że skoro kupuję sobie produkt A, na przykład, nie wiem, poduszkę, to jako rekomendację drugą powinienem dostać na przykład prześcieradło, a nie wabik na komary, żeby to były faktycznie powiązane ze sobą rozwiązania. Więc wydaje mi się, że to są te, które są w pierwszej kolejności najbardziej gotowe, bo one już są z tym obyte od wielu, wielu lat. Więc pójście dalej to jest taki naturalny krok, aczkolwiek Gen AI to jest taki trochę krok w bok. W sensie one są na tyle różne, że tutaj może być różnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie w biznesie. A co właśnie teraz sądzisz o obecnych podejściach do korzystania z Gen AI? Myślę, że to jest ten moment, kiedy najpierw się wszyscy po prostu zachłysnęliśmy te 2 lata temu, niecałe, Gen AI, ja również, bo to było coś po prostu niesamowitego. I teraz jest ten moment szukania use case'ów. Wszystkie najważniejsze rzeczy, które się pojawiają, jak są dyskusje na przykład, co pokazać w kolejnym podcaście, meetupie czy czymkolwiek, to są use case. Fajne rozwiązanie, ale gdzie można z niego korzystać? I to jest teraz ten element, w którym jesteśmy. Dużo fajnych use case'ów coraz bardziej widać. Zresztą za chwilkę pewnie będziemy jakoś tam poruszać któreś głębiej. I wydaje mi się, że to jest ten krytyczny moment na Gen AI, żeby on przestał być de facto zabawką i bawieniem się prywatnie i na przykład generowaniem jakichś tekstów, filmików, czy innych, czy zdjęć, czy jakichś obrazków, do tego, żeby on realnie był wykorzystywany w biznesie w jakichś
sytuacjach, gdzie będzie przynosił po prostu pieniądze dla biznesu i tą wartość dodaną dla użytkowników końcowych. Tak, no bo właśnie to tak się wydaje, że jak się coś pisze w ChatGPT i da dobrą odpowiedź, to to już jest prawie gotowe. A tak Tak. naprawdę tam jest ten dużo kroków jeszcze od tego, żeby coś faktycznie wdrożyć, nie? Tak do biznesowo i działało bez opieki człowieka, Ja bardzo szczególnie. fajny komentarz słyszałem ostatnio i go w pełni popieram, że wcześniej, jak były rozwiązania technologiczne, mieliśmy rozwiązanie typu POC, czyli takie proste rozwiązanie, żeby pokazać możliwości, to było stosunkowo proste, ale potem wdrożenie tego rozwiązania już było dużo cięższe. Przy Gen AI to się jeszcze bardziej poszło w skrajności. Przygotowanie prostego POC jest skrajnie proste, czyli bardzo łatwo możemy na przykład pokazać bardzo fajne rozwiązanie typu RAG i że ono rozwiąże wszystkie nasze problemy i to dosłownie jest pół dnia roboty i jest gotowe. A potem, kiedy chcemy to realnie wdrożyć w firmie i chcemy, żeby to miało jakieś konkretną jakość tych odpowiedzi, żeby to zasilić odpowiednimi danymi, żeby to było zabezpieczone, żeby to było bezpieczne, żeby te dane nie były wykorzystywane w jakichś dziwnych celach, to nagle się okazuje, że to wdrożenie jest o wiele, wiele, wiele cięższe. I to jest też taki, wydaje mi się, domena Gen AI, że musimy dorzucić tą warstwę wdrożenia tego w firmie i mocno się na niej skupić, a nie zachłysnąć się tym pocem, który zobaczymy na jakimś spotkaniu i takim, no będziesz to miał za 2 dni. Nie, nie będziesz. Więc o tym trzeba być tego mocno świadomym. Te możliwości można uzyskać, ale potem już dużą ilością pracy takiej operacyjnej wokół tego wszystkiego, wokół tego rozwiązania. W pełni się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Jak jesteśmy przy temacie Gen AI, no to wiadomo, Mhm. no w szczególności LLM-y. Mhm. No są to takie rzeczy, które najbardziej się ludzie nimi zachwycają. I obecnie mamy ich bardzo duży wysyp, mm, tworzony zarówno przez większe i mniejsze firmy, jak i tworzone przez społeczności open source, jak i takie tworzone albo których tworzenie zostało zlecone przez rządy. Co sądzisz o tym trendzie? Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, żeby tego było dużo, bo konkurencja na koniec dnia najwięcej daje konsumentowi. Jeżeli będziemy mieli jeden idealny model, który rozwiąże wszystkie nasze problemy, to potem się nagle okaże, że jego koszt wzrośnie stukrotnie, funkcjonalności nie będą tak szybko powstawały, bo firmie nie będzie się chciało albo opłacało tej, która go stworzy. Więc to, że my mamy wiele różnych modeli jest fajne. Zresztą dzisiaj, jak rozmawiamy, no to dopiero co po prostu 2 premiery w nocy się pojawiły kolejnych modeli. Więc tu dotknę jednego elementu, który też jest coraz szerzej dyskutowany, czyli FOMO. Trochę ciężko jest nadążyć nad tym, który my teraz mamy model GPT, Mistrala, Claude'a, Bielika i tak dalej. Czyli musisz być na bieżąco z dużą ilością modeli. Ale fajne jest to, że no mamy de facto te 3 ścieżki, czyli mamy takie modele bardziej komercyjne, typu właśnie OpenAI, czy Anthropic. No i tutaj jakby jeżeli jest firma, która może z nich korzystać, bo na przykład nie ma jakichś danych wrażliwych, na których bazuje, jest w stanie dosyć prosto po prostu uderzyć po API, dostać odpowiedź, to jest w stanie szybko, za pomocą dosyć prostych rozwiązań, mieć już wartość. Więc to jest fajne, żeby szybko dostać wartość, niekoniecznie tanio, bo w pewnym momencie, jak będziesz z tego Mhm. korzystać zbyt dużo, to będzie drogie, ale ten time to market jest tutaj naprawdę dobry pod kątem tego, że są powystawiane API, rejestrujesz się i już możesz działać. No ale dla na przykład firm bardziej takich regulacyjnych, dla banków, dla ubezpieczeń, to już nie jest tak proste. Więc wtedy jest dobrze to, że mamy ten cały obszar modeli open source, open science, ogółem modele, które mogę sobie wziąć, zrobić deployment lokalnie w moim data center albo gdzieś w jakiejś zamkniętej chmurze i mam nad nim pełną kontrolę. No bo nad tymi takimi wielkimi korporacyjnymi nie mam tej kontroli, ale mam szybki time to market. Nad tymi, które są tutaj u mnie, mam znacznie większą kontrolę, więc wtedy to się otwiera dużo szerzej pod kątem właśnie firm, takich dużych korporacji. No bo jakby to jest kwestia taka, czy faktycznie OpenAI jest w stanie podpisać takie umowy dla na przykład danych wrażliwych. Nie? A tutaj mamy te mniejsze modele, plus możemy też dużo na nich testować różnego rodzaju rozwiązań. No i po trzecie, te modele rządowe, które są budowane przez kraje, to też jest dobre,
bo po pierwsze pojawiają się te kompetencje, czyli ta służba, nazwijmy to służbą publiczną, albo jakkolwiek to nazwiemy, no to są te kompetencje budowania tych modeli, czyli nie jesteśmy tylko odbiorcami, jesteśmy również twórcami. Więc wiemy, jak to działa. Możemy być przez to niezależni, bo ja nie jestem zwolennikiem nigdy jednego rozwiązania, jednej chmury, jednego LLM-a. Nie chcę się wiązać całkowicie. Ja zawsze jestem zwolennikiem multi-cloud, multimodalność, de facto wszystko, co pozwala mi na wybór i w miarę proste przełączenie się. Więc jeżeli będziemy mieli rozwój naszych lokalnych, polskich, w tym wypadku modeli, to też jesteśmy niezależni no, na różne sytuacje. Ja wiemy że w dzisiejszych czasach, że różne sytuacje mogą się zdarzyć i to wydaje mi się jest też gigantyczny plus. No i na koniec mam nadzieję, że te rozwiązania się pojawią po prostu w różnych usługach publicznych. No bo de facto jak spojrzymy na rozwiązania, na sterowanie ruchem w miastach. Ja pracuję w Katowicach i w tym momencie przejazd przez Katowice w godzinach szczytu ze względu na ilość korków Mhm. graniczy z cudem. To naprawdę trzeba mieć wyższy poziom jakiejś abstrakcji, żeby być w stanie przejechać z miasta z punktu A do punktu B. Wydaje mi się, że gdybyśmy zapodali jakieś fajne modele, które byłyby w stanie w czasie rzeczywistym sterować bardziej tym ruchem, dałoby się to bardziej rozkorkować. A w tym momencie każdy próbuje się przebić. No i takich rozwiązań, czy aplikacje M-Obywatel, czy różnych rodzajów usług w urzędach, no to pole jest gigantyczne, żeby móc to usprawnić. I wydaje mi się, że dzięki temu na przykład będzie też prościej, tak? Czyli te różne urzędy, samorządy będą widziały, że ten model jest lokalny, rządowy, no to w tym momencie mogą z niego na przykład korzystać bezpiecznie z ich perspektywy, a my jako obywatele na koniec dnia będziemy mieli po prostu fajniejsze usługi. Dokładnie. E, A mm, czy masz w głowie jakieś modele, które uważasz, albo które uważasz, że mogą wnieść największą wartość dla biznesu? To trochę znowu dzieląc to na te trzy obszary, Mhm, nie? Czyli jeżeli chcemy coś szybkiego, no to nadal ChatGPT jest najbardziej popularny. mhm, Jeżeli mówisz w dzisiejszych czasach, jeżeli mówisz tak. AI, to nie licząc faktycznie tego środowiska sztucznej inteligencji, większość ludzi pomyśli ChatGPT. Mhm, Co w sumie jasne, trochę jest gorzej w stosunku do innych modeli, ale mocno rozbudziło tą ciekawość wśród ludzi, którzy nigdy się tym nie mhm, interesowali. Więc moim zdaniem to, że te takie mniejsze firmy będą w stanie na przykład skorzystać z tego, żeby uderzyć do czata i zacząć się uczyć, to po prostu zwykłe osoby mhm, zaczynają pisać, promptować, testować DALL-E, testować Midjourney i zaczynają się uczyć tej sztucznej inteligencji i widzą, że ten diabeł nie jest taki straszny. Więc tak szeroko dla biznesu, do takich mniejszych firm bym powiedział, że to jest kwestia no, właśnie czata GPT, albo dla firm, które są mocno na przykład powiązane z Azurem i korzystają z API-ków, to też, plus dużo startupów powstało, właśnie mhm, korzystając z API tych modeli. Dla firm bardziej regulacyjnych, no to w tym wypadku Lama, aczkolwiek to trzeba mocno patrzeć w to, mhm, co można, a czego nie można. Tam trzeba się mocno wczytać. Bielik, tutaj również Mistral, te modele są istotne, bo pozwalają właśnie na to, co mówiłem wcześniej, czyli nie chcę dobijać się szeroko, nie chcę wysyłać tych danych gdzieś w kosmos, więc biorę go do siebie, robię sobie deployment lokalnie w moim data center i mam nad tym kontrolę. Plusem na przykład Bielika jest właśnie to, że on ma też ten polski kontekst. To, co ja mam, na przykład, co mnie męczy czasami korzystając z modeli, to, że on w trakcie rozmowy zaczyna pisać ze mną na przykład po angielsku i potem tłumaczy to z angielskiego na polski, mimo że ja go nie prosiłem. Czyli ja piszę z nim po polsku, po polsku, po polsku, potem dostaję na przykład wiadomość po angielsku, więc mu muszę mówić explicite wróć do języka polskiego. Bo to widać, że to są po prostu modele mhm, budowane na języku angielskim. Więc jak mamy modele lokalne, które są budowane na naszych danych, to jest zdecydowanie fajniejsze, jeżeli chcemy rozwijać też jakieś usługi, które są oparte na polskim kliencie. No bo pamiętajmy o tym, że wydaje mi się, że większość firm w Polsce nadal naszymi klientami są Polacy. Mamy fajne, duże firmy, które są międzynarodowe, ale większość tych klientów to są klienci polscy, więc im bardziej ten model jest w stanie zrozumieć naszego klienta, tym lepiej. Więc tutaj mamy te modele, a ostatni, no to
no, czekamy na Pluma, jeżeli chodzi o takie modele Mhm. lądowe. Mało powiem szczerze o nim wiemy, on jest trochę tajemniczym modelem, co tam się będzie działo, więc zobaczymy. No tutaj czekam na to, w jaki sposób potem, czy on pociągnie tę rewolucję w tym sektorze publicznym. Ale Mhm. to też jest ten element taki, że to nie znaczy, że w tym momencie sektor publiczny musi używać na przykład tylko jednego modelu. Tylko też byłoby fajnie, Mhm. żeby każdy de facto miał później wybór. Patrzył sobie, co go bardziej interesuje i nawet wykorzystywał poszczególne modele do konkretnych use case'ów. To wcale nie oznacza, że musisz całą firmę oprzeć na jednym modelu, bo jeden model może Mhm. sobie lepiej radzić w rozwiązaniu A, drugi model w rozwiązaniu B i trzeci model w rozwiązaniu C. I wtedy uzyskasz tą największą wartość. Więc to są te takie modele, na które ja najbardziej patrzę. No i rozumiem też, że mówisz jeden model w rozwiązaniu A, drugi model w rozwiązaniu B. To nie zawsze też masz na myśli, że każdy z tych model to jest LLM. Tylko jeden model to jest LLM, inny model to jest na przykład model rekomendacyjny, o którym wspominałeś Dokładnie. wcześniej. Nadal to, co mówiłem, Tak. 90% tych rozwiązań to jest to nudne AI, Tak. ale ono działa. Mhm. Ono działa, więc nie próbujmy na siłę wszędzie wciskać LLM-y też do rozwiązań, do Mhm. których one się nie nadają. Tak. Bo to jest bez sensu, przepalimy czas, wykorzystujmy je tam, gdzie jest to istotne, wykorzystujmy jak najbardziej machine learning, deep learning, wykorzystujmy metod do klasyfikacji, Mhm. modele klasyfikacyjne, więc musimy na to popatrzeć w tej perspektywie, żeby zawsze dobierać to odpowiednie narzędzie. No tu jest rola moim zdaniem w głównej mierze data scientistów, no bo Mhm. biznes nie będzie wiedział, jaka jest różnica pomiędzy rozwiązaniem A, B, C, D, ale przyjdzie do data scientista na przykład z potrzebą, no i on już określi, że OK, to się do tego najlepiej nada. Jasne, że zrobi trochę testów i zobaczy, który już Mhm. konkretnie algorytm sobie radzi, no ale dajmy na to do rozpoznawania wizyjnego raczej wykorzysta coś z computer vision. Mhm. I zgadzam się w 100%, że no trzeba patrzeć też na tak no szeroko AI-owo, nie tylko LLM-owo. A jak to z Twojej perspektywy wygląda? Ogólnie biznes w Polsce wie, że potrzebuje data scientistów? Ja patrzę, moim zdaniem tak, jest teraz gigantyczny boom, ale to Mhm. jest trochę takie rozwiązanie, jak pamiętam kiedyś taką historię, że ktoś napisał, że było ogłoszenie, już nie pamiętam jaki język to był programowanie, jakiś tam język X. I było oczekiwanie 7 lat doświadczenia w tym języku i on napisał, że on jest twórcą tego języka i stworzył go 3 lata temu. Ale fajnie, że Mhm. ktoś oczekuje, że to jest 7 lat. Więc teraz jest bardzo duża potrzeba data scientistów. Jest duża potrzeba doświadczonych data Mhm. scientistów, co też jest takim elementem, to jest skończona liczba osób. I wydaje mi się, że jest bardzo dużo potrzeba. Teraz tym młodszym data scientistom, z tego co ja widzę, bo do mnie dużo osób pisze, jest ciężko, Mhm. więc ja też, jeżeli ktokolwiek będzie to oglądał, to zwróci osobę na to, że no my potrzebujemy dużej ilości data scientistów, więc trzeba też wspierać te osoby młodsze, które chcą Mhm. przechodzić ten kierunek, bo no, jeżeli chcemy tylko mieć seniorów, to jest skończona ilość seniorów, a jeżeli nie pozwolimy Mhm. juniorom stać się medium, mediumom stać się seniorom, no to po prostu ilość się skończy, więc moim zdaniem jest bardzo duża potrzeba, jest duża potrzeba tych osób doświadczonych, no i jest potrzeba do tego, żeby pojawił się space dla tych osób takich z mniejszym doświadczeniem, żeby one się były w stanie uczyć. I tu jest chyba cały czas trochę przestrzeń w Polsce do poprawy. Jest coraz więcej kursów, które Mhm. pomagają zdobyć podstawy, ale no, kurs nie sprawi, że będziesz genialnym Tak. data scientistem. On ci da podstawy, żeby móc zacząć, żeby być gdzieś Mhm. juniorem. A nadal chyba brakuje właśnie tych takich stanowisk bardziej juniorskich. Plus, z tego co rozmawiam z dużą ilością data scientistów, przez to, że jest hype, jest bardzo dużo oczekiwania. Oczekiwania są gigantyczne wobec nich, więc oni też za bardzo nie mają czasu na to, żeby Mhm. przyuczać te młodsze osoby, bo muszą lecieć z tematami, które są. Więc tutaj wydaje mi się, że no musimy trochę odrobić jakby zadanie całościowo, patrząc też na oferty, no i dać ten space, żeby zbudować sobie tą ilość osób, która w przyszłości będzie nas pchała do przodu, a nie tylko próbować skupić Mhm. się na ograniczonej ilości tych, którzy na przykład 10-15 lat pracują w AI. No bo też Mhm. pamiętajmy o tym, że ten hype się narodził 2 lata temu. Więc biznes w dużej mierze zainteresował się tym dwa Tak. lata temu. Nie? Tak, no i właśnie dokładnie jest ta kwestia, że to zainteresowanie wzrosło, e, a po kursach no, ludzie nie wychodzą z doświadczeniem biznesowym, nie wychodzą z perspektywą, nawet tą Jagni, you aren't gonna need it.
To jest coś, co się ludzie uczą przez lata pracy, kiedy widzą, że jak efekty ich pracy, to co włożyli masę wysiłku, e, do niczego się nie przydało, albo tam spowodowało taką małą poprawę, że w sumie miesiąc ich pracy w sumie mogliby zupełnie pominąć i nic by się nie wydarzyło. I tu jeszcze E, jest ważny element, tylko dodam pod kątem biznesu, bo ja też bywałem na różnych tam meetupach, gdzie nie byli data scientiści, nie byli ludzie za jaja. Tam też było takie myślenie, okej, to w sumie co ze mną, nie? Czyli cały czas jest też bardzo duża potrzeba dla bardzo dużej ilości osób, żeby zdobyć te podstawy AI-owe wykorzystywania, no bo nie wszyscy teraz zostaniemy data scientistami. Nie staniemy się tak, że 38 milionów w Polsce rzuci wszystko, co robią i zostanie data scientistami. Oni będą dalej jakby wykonywać swoje zawody, tylko teraz muszą zacząć korzystać bardziej z tej sztucznej inteligencji. To jest trochę podobna zmiana, jak weszły komputery, moim mhm, zdaniem, i wszyscy musieli się zacząć umieć korzystać z komputerów. Nie mamy dzisiaj osób, które mają stanowisko obsługiwacz komputera albo mhm, człowiek, który wpisuje rzeczy do Google'a. To po prostu każdy posiada, jeżeli pracuje w jakiejś firmie umysłowo de facto w tego typu tematach i trochę podobnie będzie z AI-em. To też jest cały czas przestrzeń, coraz więcej na szczęście rzeczy się dzieje, żeby osoby były w stanie odnaleźć się w tym świecie, bo to też moim zdaniem pozytywnie wpłynie na ten rozwój data scientistów, bo nie będą oni mieli tak dużo na przykład zapytań, no, rzeczy, które są niemożliwe, na przykład dajmy na to AGI-owe, czyli hej, rozumiem, że skoro już jest nowy model czata GPT, Bielika albo mhm, cokolwiek, to znaczy, że on już jest w stanie robić całą pracę za mną, to tylko zrób tak, żeby on to zrobił faktycznie za mnie. Tylko jeżeli będzie ta mhm, podstawowa wiedza, to wydaje mi się, że biznes z różnych obszarów będzie wiedział trochę, co jest dzisiaj możliwe, a co nie. I też lepiej mhm, pokieruje tymi potrzebami, no bo te pomysły na rozwiązania, one przychodzą z biznesu. Data scientiści przyjmą to i pokażą rozwiązania, będą w stanie to zbudować. No ale pomysły powinny przychodzić z biznesu. To oni najlepiej wiedzą, co sprawi, że będą w stanie pracować efektywniej, zarabiać więcej, mhm, dawać lepsze produkty klientom. A żeby to zrobić, to muszą mieć tą podstawową wiedzę, moim zdaniem, o AI. mhm. Tak, ale to właśnie tak jak powiedziałeś, no, kwestia jest taka, że rzeczy oczywiste, czy tam proste do rozwiązania, te low-hanging fruity, każdy będzie robił we własnym zakresie, z bazową wiedzą. Dopiero te rzeczy, które są nieoczywiste, albo nie wiadomo, czy się uda zrobić, albo oczywiste podejścia nie dają odpowiednio dobrych wyników, które możemy faktycznie zastosować w biznesie, te będą wymagać dalej pracy specjalistów w tej dziedzinie, czyli tam data scientistów, AI scientistów, czy tam jak będziemy tych ludzi nazywać. Tutaj bardzo E, fajne są wszelkie rozwiązania właśnie no-codowe i low-codowe. mhm, Nie będziemy na tą ilość potrzeb, tak, nie jesteśmy w stanie wykształcić taką ilość data scientistów w Polsce po prostu, bo tych potrzeb będzie, nie wiem, jedna osoba, która ma zebrać oczekiwania od 1500 osób, które chciałyby coś z AI. To jest niemożliwe. Więc to jest tak jak mówisz, te takie naprawdę rozwiązania, które są skomplikowane, które są złożone, które naprawdę potrzebują dużej ilości danych, wiedzy na temat tych danych, wiedzy na temat algorytmów, one powinny trafiać w te obszary, a całą resztę to powinny być platformy i ci użytkownicy, mając tą podstawową wiedzę, będą w stanie sobie pewne rzeczy automatyzować, po prostu korzystając z tych narzędzi. I wtedy to też będzie ten kierunek, który moim zdaniem popchnie nas naprzód. Tylko w pierwszej kolejności, no to muszą mieć w ogóle tą podstawową wiedzę, duża ilość osób, jak z tego korzystać, a dwa, no to muszą mieć narzędzia, które pozwolą im te takie proste rzeczy wykonywać. No i tutaj wtedy ten cały, moim zdaniem, nurt low-code i no-code, on jeszcze bardziej przyspieszy w najbliższym czasie. No bo teraz jest cały czas hype na Gen AI, wszyscy tylko o tak. tym myślą i wszystko inne zostało zepchnięte na boczny tor. No ale powoli moim zdaniem to wróci właśnie pod Mhm. kątem wykorzystania. Tak, dokładnie. W sensie, jak z tego Gen AI efektywnie korzystać i jak to gdzieś wykorzystywać w procesach automatyzacji procesów firmowych. No i też jak tak trochę o tym myślę, to też mi się wydaje, że może właśnie tą nową ścieżką zostania tym data scientistem może być to, że człowiek, który korzysta z no-codu do automatyzacji procesów z wykorzystaniem tych narzędzi no-codowych i Gen AI, z czasem coraz bardziej wchodzi w ten temat, wdraża się, zdobywa coraz większą wiedzę
i dopisuje jakieś swoje własne te klocki no-codowe, kawałek kodu, którym wspiera te pozostałe klocki no-codowe, które tam w pipeline, który buduje, zawrze. I potem tam w ten sposób coraz większą wiedzę zdobywa, coraz więcej tworzy swojej własnej logiki. No i czasem jest tym midem, seniorem, data scientistem. Dobrze, to może przejdźmy tak do Mhm. tematu, który już w sumie lekko zajawiliśmy wcześniej, czyli te takie case'y zastosowania AI w biznesie. Czy mógłbyś powiedzieć o jakichś, które uważasz za najciekawsze, albo takich, które wniosły największą wartość? Mam kilka w głowie. Jeden to powiem ze swojego podwórka, ale mi się naprawdę szczerze podobał. To w zeszłym roku była taka kampania marketingowa Ja w przyszłości od ING i Gong. I ona była bardzo fajna, bo ona bardzo mocno rozpromowała de facto właśnie rozwiązania Gen AI-owe przy tworzeniu. Czyli ona pokazywała, jak ja mogę wyglądać w przyszłości. I dla mnie, przykładowo, to było jedno z pierwszych zetknięć właśnie z rozwiązaniami, które są za pomocą tekstu są w stanie generować obrazy. I ja nigdy w życiu nie potrafiłem ładnie malować. Nigdy. Po prostu w liceum to też byłam bardzo ciężka przeprawa w tego typu przedmiotach, bo strasznie maluję. A dzięki tym rozwiązaniom byłem w stanie trochę tą swoją kreatywność wykorzystać i zobaczyć, że zyskałem nowe umiejętności. I ta kampania właśnie to pokazała, moim zdaniem. I to była chyba jej największa siła, bo ona bardzo wiralowo się rozeszła, szeroko, bardzo fajne obrazki pokazała, no ale tak edukacyjnie moim zdaniem ona była genialna pod tym kątem, że trafiała do dużej ilości osób i rozbudziła tą ciekawość, pokazując, że nawet jeżeli dotychczas nigdy nie potrafiłeś malować i musiałeś zawsze kogoś prosić, a jak kogoś prosisz, to zawsze jest ten narzut komunikacyjny i on nie do końca zrobi tak, jak chcesz. A tutaj, robiąc te kolejne iteracje z promptowaniem, uzyskujesz to, co chcesz. Mhm. Drugi obszar, który ja bardzo lubię, to jest cały obszar medycyny i wszystkie wdrożenia, które są związane z przyspieszaniem leków. Słucham trochę podcastów takich bardziej naukowych i tam są różni naukowcy, którzy opowiadają, jak bardzo AI jest w stanie przyspieszyć te rozwiązania, bo mamy gigantyczną ilość kombinacji, którą trzeba sprawdzić. Model jest w stanie sprawdzić znacznie szybciej i dzięki temu możemy odrzucić bardzo dużą ilość niepoprawnych kombinacji. To modele AI robią przy białkach po prostu szaleństwo, jeżeli chodzi o wykorzystanie. I też element, który jest związany z medycyną, czyli wykrywanie różnego rodzaju komórek nowotworowych ze zdjęć, bo to też jest w stanie znacznie przyspieszyć właśnie wykrywanie nowotworów. Model się nie nudzi, nigdy nie jest zmęczony i dzięki temu jest w stanie sprawdzić dużo większą ilość zdjęć i dużo większą ilość osób wirtualnie przebadać. Więc dla mnie cały obszar medycyny i AI to jest coś, czemu ja strasznie kibicuję, bo moim zdaniem na tym skorzystamy wszyscy i będzie kilka dużych przełomów. A poza tym, jeżeli chodzi o wdrożenia takie AI-owe, to ja lubię to, że one cały czas się poprawiają. To też jest tak, że co chwilę widać coś nowego, co fajniej trochę działa. Na przykład, jak mam zdjęcia w moim telefonie, to patrzę pod kątem iOS-a akurat 18 Mhm. i widzę, że on sobie coraz lepiej radzi właśnie z lokalizacją, z budowaniem wspomnień, które tam się znajdują. I on mi podpowiada na przykład moje wakacje, a ja no, często dużo pracuję, mam tutaj wirtualną album, który pokazuje te zdjęcia. I to są takie rzeczy, które działają trochę w tle. I on mi pokazuje co na przykład się działo przez ostatnie kilka lat. Przypomina mi te elementy. Sam nigdy nie mam czasu na to, żeby sięgnąć do albumów. I ja lubię też modele rekomendacyjne, te, które się znajdują w serwisach streamingowych, bo nie chcę tracić czasu na to, żeby wyszukiwać kolejnego filmu, serialu czy coś takiego. Lubię to, że one mi to są w stanie podpowiedzieć, ale nadal oczekuję trochę więcej. W sensie one są w stanie podpowiadać, ale nie robią tego aż tak idealnie. Widać duży progres,
Tak samo jak było kiedyś widać bardzo duży progres, jak Google wprowadził deep learning do Translate'a. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to był przeskok gigantyczny. I czekam trochę na coś takiego też przy okazji właśnie tych systemów rekomendacyjnych, które tutaj są, bo wydaje mi się, że przestrzeń jest. I ostatni takie fajne wdrożenia, ja lubię takie duże rzeczy, Mhm. to jeździłem Teslą i mi się podoba ten kierunek, w którym idziemy, jeżeli chodzi o tą autonomiczną jazdę. Nie jest jeszcze perfekcyjny i ten moment, kiedy oddajesz Tesli kierownicę, żeby ona pojechała za ciebie, jest ciężki, szczególnie jak się zbliżasz do zakrętu, a on nie zwalnia, tylko ty byś już zwolnił, a on Mhm. zwolni za krótką chwilę. To też są fajne rozwiązania, bo one pokazują po prostu tak na żywo, jak ja tym jestem, to wiem, ile w środku jest rozwiązań, które pozwolą na to, żeby to działało. Mhm. I jak już rozwiążemy, mam nadzieję, te różne kwestie etyczne, bo tutaj etyka jest bardzo istotna przy jeździe autonomicznej i ona faktycznie, Mhm. mam nadzieję, kiedyś wejdzie tak, że to będzie bezpieczne i pewne, to będzie gigantyczny Mhm. przeskok. Mimo, że lubię jeździć, to gigantyczny przeskok. Mhm. Znaczy, to też mnie zawsze zastanawia w takich momentach, kiedy no, nie wiesz, czy możesz ufać AI, wynika z tego, że no, to nie jest to, co robiłeś, nie? Zawsze po prostu robiłeś coś sam, jak mówisz, prowadziłeś samochód sam, a w tym momencie no, on prowadzi, tak? I trochę inaczej robi niż ty, nie? To też pytanie, na ile to jest tu przyzwyczajenie, nie? Nasze. Wczoraj miałem właśnie taką dyskusję, Mhm. że no to jest kwestia tego, żeby się z tym obywać. Pierwszy raz to jest zawsze efekt wow, a potem przy trzecim, piątym, dziesiątym, pięćdziesiątym to już zaczyna być dla ciebie normalne. I na przykład przy Mhm. jeździe z wsparciem, tak ją nazwijmy, bo do jazdy autonomicznej to jest jeszcze bardzo daleka droga, ale z jazdą ze wsparciem, no to za pierwszym razem, jak on, nie wiem, dojeżdża do samochodu, no to przejmujemy kontrolę na wszelki wypadek, bo Mhm. nie wiesz, co się stanie. Za drugim, trzecim już na przykład możesz oddać kontrolę, za czwartym okaże się, że znowu przejmujesz kontrolę, bo gdyby się nie przejął, to mógłby być jakiś wypadek. I w pewnym momencie trochę uczysz się nowego korzystania z samochodu. Myślę tak, że wiesz, kiedy ty masz zareagować, a wiesz, kiedy nie masz zareagować. Więc jeżeli przykład z życia wzięty, jeżeli jadę autostradą i ktoś wjeżdża z bocznego pasa, po prostu dołącza się do autostrady, to ja w tym momencie przejmuję kontrolę, bo wiem, że samochód najprawdopodobniej, jak on będzie miał inną prędkość niż ja wiem, że on się wjeżdża i wiem, że on przyspieszy. Tesla tego nie wie. Więc jak ona Mhm. zobaczy, że nagle coś mi wyskakuje, to da mi po hamulcach. Nie? Tak nieraz. No i wiem, że w tym momencie powinienem po prostu przejąć kontrolę nad samochodem. On się włączy, ruszy, oddaje znowu kontrolę Tesli, żeby ona jeździła. I wydaje mi się, że tak będzie ze wszystkim. Tak samo z systemami rekomendacyjnymi. W pierwszej kolejności mogę stwierdzić, że to nie jest fajny film, drugi też nie, a potem Mhm. w sumie czemu nie? I nadal to jest probabilistyka. Na 10 filmów pewnie 2 będą beznadziejne i w życiu bym ich nie wybrał, ale 8 może trafi i będzie całkiem fajne i potem będę wiedział, kiedy korzystać z tego, a kiedy odpuścić i przejąć samemu. Mhm. I właśnie, to jest jeszcze w tym temacie może też oddawania kierownicy sztucznej inteligencji. Jak jesteśmy, no to też taką powiedzmy formą oddawania tej kierownicy sztucznej inteligencji są te różne copiloty, choćby wspierające pracę programistów. I jak ty sądzisz o tym, jak one wpłyną na, albo już wpływają na pracę programistów, no i też może ogólnie na rynek pracy w IT? Mhm. To one są ryzykiem i trzeba pamiętać, że ryzyko to jest zawsze szansa i zagrożenie. Ryzyko nie jest samo w sobie tak z definicji negatywne, ale może być pozytywne, jak i negatywne. I moim zdaniem copiloty tym są. Ja jestem zwolennikiem copilotów, ale z bardzo świadomym wykorzystywaniem. Po pierwsze, dlatego, że copilot może cię rozleniwić. On powinien być wsparciem, ale jeżeli robisz wszystko z wykorzystaniem copilota, on cię rozleniwia i zaczynasz de facto zapominać jakichś rzeczy. Tu rozmawiałem z kilkoma programistami, którzy już powiedzmy od wielu miesięcy, od kiedy de facto pojawił się Copilot programują, zwracają uwagę, że non-stop z niego korzystają. Zwiększyła się ich efektywność taka subiektywna, bo Mhm. do tego jeszcze za chwilkę dojdę, ale zaczynają na przykład zapominać o jakichś konkretnych funkcjach, jakichś bibliotekach, bo po prostu nie muszą z nich korzystać od wielu, wielu, wielu miesięcy. Więc on pod tym kątem trzeba świadomie z niego korzystać, nie oddać mu całkowicie, moim zdaniem. To jest ten taki właśnie poziom, czyli trzymamy ręce na kierownicy, czyli on jest w stanie nam
On jest w stanie nam pomagać i nas wspierać, ale nie robi wszystkiego za nas. Na to zwracajmy uwagę. I Copilot dla mnie nie powinien być wykorzystywany przez osoby, które chcą się czegoś nauczyć, bo on za dużo pomaga. Jeżeli chcemy się na przykład nauczyć Pythona, żeby zostać data scientistem, dajmy na to, albo chcemy się nauczyć Java, żeby zostać programistą, albo JavaScriptu, czegokolwiek. I Copilot zaczyna na nas po prostu wykonywać zadania, to my się niczego nie nauczymy. Ja jestem na różnych kursach, żeby sobie zwiększać wiedzę i jeżeli są na przykład to kursy otwarte, to dajmy na to, że mamy zadanie, które ma 150 linii kodu. Mhm. I mam włączonego Copilota, bo lubię testować różnego rodzaju rozwiązania. Piszę sobie pierwszą literkę, OK, on mi podpowiada słowo, daje tab, podpowiedział słowo, daje drugi tab, dał mi całą linię kodu, daje trzeci tab, dał mi całe rozwiązanie. 150 linii kodu. Działające w pełni, bo to jest kurs, który jest online, on już tysiące osób go zrobiło na swoich komputerach, wrzucali swoje rozwiązania do GitHuba, to wszystko jest gotowe. Tylko czego ja się nauczyłem z tego kursu, Mhm. poza tym, że kliknąłem 3 razy tab. Nic więcej. Mhm. Tak, Więc ale mhm, wydaje mi się, że takie copiloty mogą być przydatne też komuś, kto się uczy programować, ale na zasadzie bardziej Stack Overflowa, czyli jak już nie mam pomysłu, jak coś tak, zrobić, sobie wygeneruję ten kawałek kodu, wezmę go i potem go przerabiam, żeby zrozumieć, co się tam dzieje. tak. Bo to Dlatego jest też mówię, że taka jedna ważna zasada, nie? Żeby tam typu, jak się uczysz programować, w jakiś tam nowym bibliotece na przykład, mhm. weź kawałek kodu i go przerabiaj i patrz, co się psuje, nie? Tak. I rób to świadomie. W sensie Mhm. nie idź, bo bardzo łatwo z copilotem jest pójść na skróty i mieć Mhm. to gotowe. I to też jest też taki element, że jeżeli nie wiemy, co on robi, to jesteśmy w stanie dojść do tego momentu, że on poprawi coś wykona, a my nie mamy tej wiedzy, żeby go sprawdzić i na przykład będzie robił coś źle, a my nie Mhm. będziemy o tym wiedzieć, bo nie będziemy posiadali tej wiedzy. Więc moim zdaniem Copilot, jego zaleta jest gigantyczna. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie Mhm. błędów, jeżeli chodzi o przygotowywanie takiej powtarzalnej pracy, bo po prostu na przykład mamy bardzo dużo podobnych do siebie mikroserwisów i to trzeba jakoś coś Mhm. skopiować w wielu z nich, nie? Na przykład. Albo musimy zrobić testy jednostkowe kodu i Mhm. potrzebujemy tego. Albo odwieczne pytanie, czyli kodować czy robić dokumentację do kodu i na które z tych dwóch nikt nigdy nie ma czasu, nie? A on jest w stanie ci to nawet ładnie rozpisać w ten sposób, że przyjdzie do ciebie biznes albo analityk i powie, a co to tam jest, a ty mu dajesz po prostu pięknym językiem opisaną całą dokumentację. I to są gigantyczne rzeczy. Mhm. Więc moim zdaniem każdy to będzie musiał, programista będzie musiał być takim właśnie programistą z wykorzystaniem Copilota, żeby Mhm. po prostu być w stanie pracować szybciej i efektywniej, ale nie powinien być tylko operatorem Copilota, bo prędzej czy później to się na tej osobie po prostu Mhm. zemści e, i no, nagle zauważy, że nie jest w stanie pisać bez. Powinniśmy być w stanie pisać bez Copilota, a z Copilotem pisać na przykład szybciej, lepiej, mieć Mhm. dokumentację do tego, ale jeżeli on zniknie, to nadal ten sam kod jesteśmy w stanie stworzyć. Mhm. Taka jest moja opinia na Mhm. temat tych rozwiązań. Znaczy, no, ja bym powiedział szybciej, z copilotami pracować szybciej, lepiej, ale też przyjemniej, bo właśnie temu stażyście oddaje się te najnudniejsze zadania, typu pisanie tych testów jednostkowych albo pisanie dokumentacji. Dodatkowo ta dokumentacja, jak powiedziałeś, jest dużo przystępniejsza, bo jest pisana dobrym językiem, a bywa, że nie każdy programista jest mistrzem języka. Tak, tak, a to E, ci daje rozwiązanie, to są LLM-y, to są, w mhm, sensie one tam pod spodem wykorzystują LLM-y, to są modele językowe, no mogą naprawdę ładnie opisać kod i dokładnie rozpisać to, co potrzebujemy, co programiście zaoszczędzi gigantyczną ilość czasu, no i wtedy de facto mhm, skupiasz się na tym, co jest dla ciebie ważne. Skupiasz się na tej pracy kreatywnej, nie na tej mhm, powtarzalnej i to stoi za całą sztuczną inteligencją. mhm, Tu nie chodzi o to, żeby nas całkowicie zastąpić, bo moim zdaniem w dzisiejszych czasach każdy musi po prostu, tak jak wcześniej mówiłem, posiadać te podstawowe informacje o AI. To jest tak jak obsługa komputera, to jest tak jak obsługa przeglądarki, jak obsługa telefonu. Teraz będzie. I oddać te rzeczy powtarzalne, manualne, których nie chce nam się robić, bo już je robiliśmy 1500 razy, ale trzeba je zrobić, a skupić się na tej pracy kreatywnej, która przynosi tą największą wartość. Nie? mhm. Tak, no i także na pomyśleniu, czy to robię faktycznie ma sens. Bo jak ludzie są nieraz załadowani tą ilością pracy, no to po prostu wykonują taski i tylko nie mają czasu pomyśleć, ale po co? To się nie E, zawsze udaje.
No i sztuczna Mhm. inteligencja nigdy się nie zmęczy. No To tak. jest plus. W sensie, jeżeli robimy coś bardzo powtarzalnego, to się po Mhm. prostu siłą rzeczy zmęczymy i Mhm. popełnimy błąd. Taka jest nasza ludzka domena. Jeżeli będziesz przez 10 godzin pisał jakieś testy, nie wiem, dajmy na to, wykorzystując, no to na pewno gdzieś popełnisz błąd. Sztuczna inteligencja no, się nie męczy, więc jest w stanie wykonywać te manualne taski po prostu trochę bez końca, no ale Mhm. tyle, ile potrzeba. I z mniej więcej powiedzmy z tą samą jakością, jaką trzeba, aczkolwiek potem wchodzimy na ten element, że wszystko degraduje i tak samo modele degradują z czasem, więc trzeba je douczać i tak dalej, ale to już jest inny temat. Mhm. Ładnie. To może też jeszcze jedno krótkie pytanko na koniec, bo ty aktywnie działasz w społeczności AI Mhm. i teraz chciałbym ciebie zapytać, na jakich eventach będzie ciebie można spotkać w najbliższym czasie? Dobra, w najbliższym czasie, nie wiem do końca kiedy ten wywiad wyjdzie, ale E, Powiedzmy, że w okolicach pewnie pierwszej połowy października. okej, no to w pierwszej połowie października na pewno będą pierwsze śniadania AI w Katowicach. które się pojawi, bo to będzie de facto idea śniadania jest fajna, czyli jakby trochę przed pracą spotykamy się, żeby podyskutować o różnych rozwiązaniach AI-owych i one są już w wielu miejscach. To już teraz będą Katowice, jest Warszawa, jest Gdynia, jest Wrocław Jest również Poznań. i Poznań, tak? I do Poznania jeszcze chciałem dojść, do poznańskiego horyzontu danych. E, I one są fajne, są przed pracą. Ja staram się być na dużej ilości. Jeżeli gdzieś, no bardziej popołudniami, no bo jakby mam normalną pracę. Więc tutaj myślę, że w Katowicach to będzie to śniadanie AI. Popołudniami to właśnie jest na przykład Krzysiek i Poznański Horyzont Danych. Bardzo fajne eventy i myślę, że w październiku również będę na kolejnym, bo on jest właśnie po południu też wieczorem, więc potwierdzam, da się dojechać z Katowic na event i wrócić. Już to robiłem, jest to jak najbardziej rabialne, więc to na 100%. Gen AI w Krakowie, które będzie od Konrada. Też podejrzewam, że one są mniej więcej co miesiąc, więc na Mhm. 100%. No i mam nadzieję też, że będę na wrocławskim AI-u. White to Mhm. jest nazwa, który będzie we Wrocku. Okej, super. To myślę, że na przynajmniej kilku z tych eventów się spotkamy, Tak, bo tak, też już planuję przynajmniej wpaść do Katowic. Zobaczymy, czy się na pewno uda. zapraszam. Ja też wszystkim naprawdę szczerze polecam tego typu meetupy. My dzięki temu z Krzyśkiem się poznaliśmy i działamy na wielu różnych miejscach i świetne osoby można poznać. Bardzo dużo technologii. Można też od razu szybko nasze pomysły kontrować do możliwości. Ja już miałem kilka Mhm. fajnych pomysłów, które jak przedstawiłem osobom, które się na tym jeszcze lepiej znały, nagle się okazywały, że te fajne pomysły da się zrobić szybciej, łatwiej, lepiej. I zamiast poświęcić kilku tygodni pracy, no to była kwestia 15 minut rozmowy. Więc moim zdaniem warto. I ta jest de facto w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach w Polsce w większości miast wojewódzkich znajdziecie meetupy, które są AI-owe, na których możecie też poznać inne osoby, które z jednej strony tak ludzi, którzy bardzo dużo w tym działają i którzy już są na co dzień po prostu w tych jednostkach AI-owych, a z drugiej gigantyczną ilość osób, które po prostu chce zacząć. I nic o tym nie wie i chce po prostu przyjść, trochę posłuchać, to tych osób jest bardzo dużo. Więc fajnie je wszystkie poznać, moim zdaniem. Dokładnie, więc też się przyłączam do apelu. Wpadajcie na wydarzenia, które się dzieją, a łatwo je znaleźć chociażby na meetup.com, na Facebooku jest bardzo dużo tych wydarzeń. No i także są listy wydarzeń dedykowane dla miast, Tak, które ludzie na ze Lumie społeczności jest tworzą na sporo, Lumie. na LinkedInie dużo tego jest. Naprawdę jest tego dużo i warto. Na każde warto. Po prostu ja zrobiłem dwa takie tury po całej Polsce wieczorami i nic nie żałuję, bo świetnych rzeczy się dowiedziałem, bardzo fajne use case'y. Poznałem różne też, na przykład na Poznańskim Horyzoncie Danych, no to był i temat nawet związany ze sportem, który tak łatwo się jakoś nie łapie, a okazało się, że naprawdę dużo tego AI w tym sporcie jest, więc fajne rzeczy i gorąco polecam. Dobra, to może już czas kończyć dzisiejszą rozmowę. Więc Ariel, dziękuję Ci za Dzięki merytoryczne bardzo. przemyślenia, którymi się z nami podzieliłeś.
Myślę, że nasi słuchacze wyciągną z tej rozmowy wiele wartościowych spostrzeżeń, jak podchodzić do stosowania AI w biznesie, jak i także jak rozwijać się Mhm. w obszarach AI-owych. E, Dziękuję bardzo. Na Więc razie. dzięki jeszcze raz. Cześć. Cześć, cześć. Kanał Past, Present and Future. Jeżeli podobało Ci się nagranie, prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Pozdrawiam.